Siema, z tej strony Matiax, a to jest kolejny odcinek z gry Alan Wake 2. Jesteśmy tutaj, gdzie w ostatnim odcinku zakończyliśmy rozgrywkę i teraz będziemy kierować losami Alana. Poprzednio kierowaliśmy Sagą, teraz kierujemy Alana. I najprawdopodobniej będzie tak wyglądało, że trochę będziemy Alanem, później będziemy znowu Sagą. Ale co? Wchodzimy do telewizora. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Ah, well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. It's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger, guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Kept expecting to disappear once this scene ends. Hello?
jeden moment. I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Wróćmy do Alice, ale nie martw się. Ale tak. Ale niczego zgodnie z... Najprawdopodobniej to są wspomnienia Alana, które on teraz najpewniej teraz opowiada, albo część z tego manuskryptu. Raczej w to pierwsze. Ale tak. Alan mówi, że niczego nie napisał. Nic nie pamięta, niczego nie napisał. Jego zły sobowtór, o którym wspominał, kiedy wydostał się, w sensie kiedy się pojawił, mówił, że jest postać, która przyjmuje jego twarz. Zgrzyt, coś o zgrzycie. I dziwi mnie że ten gościu wie, że jak książka powinna się nazywać, czyli Return, tak samo, czyli tak... What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Ponieważ Alan najprawdopodobniej kojarząc fabułę jedynki i to, że próbowałeś uciec, najprawdopodobniej cały czas... Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Tak, z tego co kojarzę, oni robili prawie całą muzykę do pierwszego Alana Wake'a, ale w 665 to już może być warte zapamiętania. Tak, znając z tego co pamiętam fabułę jedynki Alan... I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? A być może to jest coś, co ktoś wykreował, Alan. Moja interpretacja wieloświatów, dr Kasper Darling. Tą twarz kojarzę, to był jakiś tam jeden z chyba z ważniejszych naukowców kontrolą się pojawiał, z tego co pamiętam. Też wracając z powrotem do fabuły jedynki, najprawdopodobniej to, że Alan chciał się cały czas uwolnić, co w wizjach było, że pomoc i uwolnienie, co może nam sugerować tylko jedno, że Alan próbował uciec z Leża Mroku i być może ktoś, kto miał dostęp, nie miał dostęp, być może ten cały zgrzyt napisał książkę, tam była też Saga wspomniała, że strona tytułowa była na nazwisku autora, czyli Wake'a była dość konkretnie przekreślona, tak jakby ktoś próbował się go pozbyć w taki... Hey! I think I've been locked in! Anonimnie. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. A tu muszę ręcznie wpisywać. Great. 665. Ponieważ jeżeli Alan cały czas jeżeli on odpowiada, jest uwięziony w tym całym Leżu Mroku, może nam mówić jedną rzecz, że cały czas jest jak w tym swoim koszmarze. Alana nie było przez 13 lat. Przez to, że go zaginął. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Ponieważ Alan zaginął 13 lat temu, w 2010 roku. I coś mi się wydaje, że przez 13 lat Alan był zamknięty w Leżu Mroku, być może próbując się z niego wydostać, ponieważ z tego co tam kojarzę, chyba z tego co pamiętam, on się poświęcił, żeby tam jego żonę z tego leża uwolnić, ale sam musiał zostać w tym Leżu Mroku, więc najprawdopodobniej Alan przez 13 lat mógł kombinować, jak stąd uciec. Mógł kombinować najprawdopodobniej jak uciec z Leża Mroku, ale przez 13 lat, jakby to, równie dobrze to mogła być jakaś pętla, która jakby leży tam, umówmy się, jakby leży rządziło pętlą, że przez 13 lat Alan
Alan Wake siedział w tym Leżym Mroku i była pętla, że coś się dzieje, Alan wraca i być może na wskutek pętli, która ogólnie się działa podczas tego, kiedy on był uwięziony, zaczynał tracić pamięć. To też jest taki... There was something in the studio with me. I had to get out. To jest jakby na razie moja teoria niepotwierdzona niczym, ale tak mi się wydaje, że tak mogło być. Dobra, czyli z czymś jesteśmy uwięzieni. Chyba z kimś. Tutaj jest dość gęsty klip. Ale otwieraj drzwi. No i po Alanie. Coś o wiedźmie wspomniał. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. Brak celi, jesteśmy Alanem Wake'iem. Telewizor, tablica, manuskrypt. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Tablica fabularna, imitation. Przebudzenie w środku w trakcie talk show. Myślałem, że wróciłem do Nowego Jorku, ale nic mi tam nie pasowało. Byłem uwięziony w Leżym Mroku, w innym koszmarnym świecie. Pokój pisarza był moim bezpiecznym miejscem. Moja twórczość wpływała na to, co się działo na zewnątrz. Próbowałem pisać, żeby stąd się uciec. Moja powieść nazywała się Imitation. Pisząc... I had to write more. Daj mi dokończyć. Pisząc powieść, przeniosłem się z pokoju, mogłem szukać drugiej ucieczki, próbowałem wiele razy bez powiedzenia, to miejsce sprawiało, że zapominałem. Czyli poniekąd to, co mówiłem, że Alan próbując uciec, wiele razy wracał z powrotem do punktu wyjścia, a im bardziej starał próbować się uciec, tym jakby zapominał, kim jest, w sensie pamiętał tylko, kim jest swoje imię i to wszystko. Ale tak jak tu Alan mówi, że nie pamięta nic z tych fiszek i tak dalej. I had to keep writing. Daj Alan, czytaj to, strzeż się z Grzyta Alice, czyli nasza żona. Leżę Mroku, w pułapce musisz pisać, aby uciec. To mi wszystko, co powiedział Dur, wydawało się prawdą, czy to wiązało się z moją twórczością, a może z innego miejsca. Mamy tak wiele pytań, w sensie jako Alan, tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Ale cóż, trzeba chyba wziąć się za pisanie. A drzwi raczej chyba wydaje mi się nie otworzą, ale jest radyjko. Teraz zaczynam. Drzwi do pisania. Nic z tym radyjkiem nie zrobię. Więc wrócimy do pisania. Na maszynopisie. Zmieniając znowu świat wokół nas. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Znowu wrócę.
Take your time. Welcome back. We have a great show for you here tonight. Real treat to all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. That's the writer, the books, the films are all based on. Let's do this! Bardzo dostałem zbyt wiele i wejść z powrotem. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? I znowu wracamy. Pan będziesz coś mówił, czy... Dobra, zamknięte. 5, 6, 5. 5, 6, 5. Tutaj byliśmy, więc słynie nic nowego. O, dobry kot, to dziwo. Dobra, tutaj już rozbadaliśmy. Zamknięte. Hello? Ktoś sobie nuci. Toalety. Czyżby to nie był woźny z kontrola? To jest woźny z kontrola. Ah, Lorraine! There
there you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Była stołówka, tutaj też były... Chodź, ten są dobra, czy będą te drzwi. Czyli dobrze szedłem. Tutaj. Chodzimy teraz na dół. Jesteśmy bezbronni, więc jakby w razie czego pozostaje nam tylko ucieczka. Okej, tak jakby mógł dać w tym miejscu światła. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? Wziąć ze sobą. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Używa tylko światła z anielskiej łapy, z lampy, żeby ujawnić drogę do przodu. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Jak normalnie Dumbledore, też światło przechowywał. I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Wezmę stąd. Tutaj jeszcze jeden.
zablokować, się. Kusi mnie, żeby iść. I needed to find another way out. Okej, czy to była jedna z potencjalnych dróg na zewnątrz? Wyjście. Czuł mi się, że jest okej, czy muszę wrócić do światła? Czyli idę tu, biorę to. Wchodzimy i można to miejsce oświetlić, oświetlamy. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember. The clicker. The light switch. I lost it. But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean, that's not an ocean. And a lake, that's not a lake. Alan wyglądał na dość zdezorientowanego. Jakby nie wiedział, co się wokół niego dzieje. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this winding road. What are you looking at? Alan wyglądał na dość bardzo zdezorientowanego, jakby nie wiedział, co się wokół niego dzieje po tym, co jakby zobaczył. Możesz przebywać sobie przedmioty w pudełku na buta, a może uzyskać dostęp do swych przedmiotów przez dowolne pudełko na buty w Leżu Mroku. I co, wychodzimy? Tam na zewnątrz. Ale telefon. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Tutaj czuć taki mocny klimat gęsty, że sobie mapę i telefon trzeba odebrać. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over.
Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? Hello? Casey. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Alan mówił, że czuł déjà vu podczas tej rozmowy. Najprawdopodobniej wydaje mi się, że to może być znowu kolejna pętla, bo jeżeli Alan sam stwierdził, że wydaje mu się, czy ta, w sensie nie był pewien, czy ta rozmowa się aby na pewno odbyła, ale miał takie przeczucie, że już z tą osobą rozmawiał, no to robi się ciekawy i też to jest ktoś, kogo Alan zna. Tylko tak, i że siedzą w tym razem i pracowali nad czymś, ale tak jak sobie przypomnę Alana 2, Alana Wake'a 1, to jedyną postacią, jaką tam pamiętam, która go znała, był ten jego przyjaciel w kamizelce, ale nie wiem, czy on też jest tutaj, czy jak, nie wiem, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Do następnego.